doberek i nadszedł ten wielkopomny dzień. Jestem na starcie maratonu Wisła 1200 i za 5 minut zaczyna się moja przygoda przejazdu całej Polski. Za chwilę startuję, zostało mi 2 minuty, więc nie przedłużam i zapraszam Was, mam nadzieję, na ciekawą relację z tego epickiego wyścigu. No to raz jeszcze, dzień doberek. Przedstawiłem się oczywiście bez jakiegoś większego polotu, ale wiecie, emocje, pierwszy raz na czymś takim, pakowanko, rozmowy i tak dalej. Sama miejscówka naprawdę bardzo fajna, jedzonko, ekstra klimacik, fajni ludzie. Spałem w 7-osobowym pokoju, w cudzysłowie spałem, bo się oczywiście nie wyspałem. No i lecimy sobie 40 km tutaj w miejscowości Wisła. Na razie jest bardzo, bardzo fajnie. Raport z trasy. Jak to powiedział organizator, ci co jadą na gravelach są nienormalni. I tu przede mną kolega na jakimś hard trailu. 50 km. Jak na razie spoko. Coco Jumbo i do przodu. Jak to się mówi. Jedziemy. Pogoda jest zajebista. Genuański czy jakiś tam inny niż wyż, czy cholera wie co już za nami, więc udało się nam z pogodą, a zapowiadało się masakrycznie. Skąd w ogóle pomysł na mój udział w takim wydarzeniu? To jest trochę taki introwertyczny temat. Jedziesz sobie sam ze sobą, można pomyśleć sobie o różnych rzeczach, poukładać w głowie różnego rodzaju tematy. Więc myślę, że to jest takim elementem, który no, dla wielu jest ważny, istotny. Sprawdzenie też siebie, do jakich granic jesteś w stanie gdzieś tam ten swój organizm doprowadzić. Oj, trochę za bardzo wszedłem w zakręt. No i wiecie, no to też trzeba mierzyć siły na zamiary oczywiście. To nie jest prosty maraton z dużo kilometrów, dużo dni na rowerze. I z mojej perspektywy to był taki główny w sumie powód, dla którego się zapisałem. Jak mówiłem wcześniej, ja to chcę po prostu ukończyć, przejechać, spędzić fajnie czas, pozwiedzać sobie czy poznać okolice, zobaczyć krajobraz, może też złapać jakieś fajne znajomości. Kto wie? Zobaczymy. Trasa z Baraniej Góry miała mieszany charakter terenu. Kamienisty zjazd, zarośnięte ścieżki, nierówny wał w Goczałkowicach czy asfaltowe autostrady do Krakowa dawały przedsmak całej topografii traka. Ten dzień kończę w Niepołomicach, pokonując 234-kilometrowy odcinek. Dzień dobry moi drodzy. Dzień drugi. Wczoraj dojechałem do Niepołomic. 240 km. Łącznie jakby też tam z dotarciem do hotelu i tak dalej. Ktoś kiedyś powiedział, że plan na Wisłę jest ciężki faktycznie, bo musiałem poczekać do śniadania do 7:30. Trochę późno, ale chciałem zjeść coś ciepłego, napić jakieś herbaty. Dojechałem też późno przez cały dzień. Poza jakąś tam zupką w knajpie zwał jak zwał, gdzie polecam się Wam zatrzymać. No to nic takiego nie jadłem. Już po prostu czułem potrzebę zjedzenia czegoś ciepłego. Chciałem się też wyspać.
No i teraz śmigam sobie do Sandomierza, tak jest mój cel. Może kawałek dalej, zobaczymy. Natomiast jak sobie patrzyłem też na bazę noclegową za Sandomierzem, to szału nie ma. Trochę się wypogodziło, więc stwierdziłem, że wypnę sobie tą kamerkę. Zaraz Wam pokażę, jak to miałem zainstalowane, bo teraz to mogę zrobić. O, tutaj jest licznik, lampeczka, a tu jest taki uchwyt pod kamerę. Jest to zintegrowany system Bontragera, bardzo polecam. Wcześniej tam, gdzie była ta kamerka, miałem lampkę, no ale z racji faktu, że chciałem wziąć kamerę, no to musiałem tą lampkę przełożyć w to miejsce. O, może to jest dobry moment w ogóle, żeby trochę poopowiadać o sprzęcie. Jadę na treku checkpoincie SL7 z elektroniczną grupą stramowską. Bardzo fajny rower, carbon, leciutki, super. Opony, jakich używam, to są opony Pirelli Centurato Gravel M. Nie wiem, czy Centurato to jest poprawna nazwa, ale jakoś tak to brzmi. No i wszystko będzie też podlinkowane na dole. 3 torby. Tutaj jest taka torba Talfina. Ja na to mówię Talfin, ale pewnie to się inaczej wymawia. No i jest też taka torba tutaj niżej. Siema. Ludzie nas machają. O, tu chłopaki jadą. Heja. Miło, miło. Wszyscy się tu pozdrawiają. Jest trochę ludzi, którzy nas dopingują. W Krakowie dzieciaki stały z lemoniadą. Gdzieś tam w Goczałach ludzie kibicowali na wałach, bili brawo. Bardzo, bardzo przyjemnie. Wracając do toreb, to tak jak wspominałem, są te dwie. Tutaj jest jeszcze taka pod ramę. Bardzo fajne i jakby sposób mocowania toreb tej firmy to jest w ogóle majstersztyk. A z tyłu Apidura 17 litrów, ale z tego zadowolony nie jestem, bo po prostu tą torbą rzuca na lewo i prawo. Nie mówię o takich tu odcinkach. No i właśnie ta firma Talfin ma też taki fajny system mocowania, Aeropack, i pewnie się na to zdecyduje. Sporo osób jechało z tym systemem i wczoraj nawet w fotelu rozmawiałem z takim kolegą, który powiedział, że jest z tego turbo zadowolony, właśnie nic nie trzęsie, nic nie rusza, a jak rusza, no to niestety po prostu ciągnie to plecy, nie? I plecy przez to bolą. No dobra, to na chwilę obecną taki update'cik i widzimy się za jakiś czas. Jak na razie od Niepołomic taka traska. Przed chwilą jesteśmy koło Niecieczy i tam przy Wale jakaś ekipa po imprezie rozpijała flaszkę. Facet był prezesem jakiegoś tam klubiku lokalnego. Zapraszali wszystkich. Zero piwa, zimniutkie rozdawali. Można było wziąć prysznic. Uzupełniliśmy sobie nawet wodę. Więc klimat niesamowity. 25 stopni, piękna pogoda. A ja właśnie podjeżdżam sobie pod stadion Termaliki. Proszę bardzo. Hit, jeżeli chodzi o świat piłkarski. Wiocha, jak się masz, a tu taki stadion ze słoniem. Chyba wszyscy z tych relacji Wisły nagrywają to miejsce, więc stwierdziłem, że nie będę gorszy. Ciśniemy dalej. Jakieś 90 km do Sandomierza, choć ktoś tu mówił 75. Nie wiem, ja mam jakiś wbity kolejny punkt po prostu. Była takie przepiękne gospodarstwo
tak to można powiedzieć. I Państwo tutaj podawali zimne piwko, Pani robiła jajecznicę, zeróweczkę oczywiście, piwko zero, Coca-Cola, można było sobie zjeść kiełbaskę. Zobaczcie sobie na przebitce, jak to urokliwie wygląda. Więc jest tu taki pit stopik, tak to można określić, i oni to otworzyli, bo oni tu normalnie mieszkają. Bo chyba ktoś im kiedyś stanął i powiedział, że jest takie wydarzenie jak maraton, że pewnie wiele ludzi się zatrzyma, żeby coś kupić. 100 km, tak jak wspomniałem, jadę i nie było nic. Zero. Gdyby nie ci ludzie tam wcześniej, to tam przy tym stadionie ich spotkaliśmy, no to naprawdę padaka totalna. Uratowali nam trochę życie. No i już teraz dobijam do Sandomierza i tam na pewno jakiś konkretny obiadek musi wjechać. Ma być burza, zapowiadają jakieś tu alerty. Raczej za Sandomierz się nie będę wybierał, bo tam ze spaniem, jak wspominałem, kiepsko. Chyba trzeba się położyć, kimać, a jutro atakować tyle, ile się da w kierunku Warszawy. No to dobrze, że tego spaceru nie ma. Za blisko tych stacji. Wiesz, dobrze mam buty po wczorajszym mokre, to mogę zaraz pójść do Wisły. Kurwa, jakiś korzeń. Siema dnia trzeciego. Właśnie to, co widzieliście, to były góry pieprzowe po deszczu. Gdyby nie deszcz, to tutaj na górze, na górach były pokoje gościnne i nawet miałem w planie, żeby sobie podjechać na te pokoje gościnne, mieć te góry z czapy, bo straciłem tutaj bardzo dużo czasu. No i też tak trochę za nimi, trochę pomagałem. Za 26 się z tego zrobiła, a wystartowałem przed 5. Wczoraj była energia na to, żeby pojechać dalej, bo o 18 byłem w Sandomierzu. Chciałem do 22 gdzieś jeszcze polecieć, więc takie 4 godziny na pewno by mi dało jeszcze jakieś 60 km zapasu. No ale byłem tak mokry, że zatrzymałem się tam w jakimś takim hotelu przy wjeździe do Sandomierza. No i wstałem po prostu z samego rana, już tam o 3 nie spałem. Jadę dalej. Plan na dzisiaj miałem Warszawę, ale te góry pieprzowe to już to trochę krzyżują. Kupa czasu tu została stracona. No a z drugiej strony cały czas teraz do Kazimierza są asfalty. Za Kazimierzem jest gorzej. Stąd właśnie ten mój start bardzo, bardzo wcześnie. No zobaczymy. Jadę jak najbliżej Warszawy po prostu. Na góry pieprzowe po deszczu bierzcie naprawdę dużą poprawkę. Ścieżkę do Kazimierza oceniam jako średnio wymagającą. Pomimo porannego opóźnienia, w tym popularnym turystycznym miasteczku melduje się o godzinie 11. Pijąc lemoniadę nie wiedziałem, że ten dzień przyniesie najgorsze możliwe atrakcje.
Ja pierdzielę. I dojechałem do miejsca, którego nie chciałem przejeżdżać właśnie wczoraj, czyli do tak zwanej Amazonii. Tu Wam pokażę, jak to wygląda. Skarpa, jak widać, dosyć spora, więc spadek tu powoduje no tak naprawdę dramat, bo może tam nie jest jakoś głęboko, ale żeby się z powrotem tu wgramolić z rowerem, no to myślę, że misja niewykonalna. No, także te dwie burze, o których mówiłem rano, za przeproszeniem, jak mogę to powiedzieć, dam jakiś pip, spier całą taktykę na dojechanie do Warszawy, bo teraz na Pradze bym sobie jadł śniadanko i rura dalej. A tak muszę się przez to przeciskać w mokrych butach, w niedosuszonych gaciach. Morale nie są najlepsze, jak mam być uczciwy. No ale cóż, no, trzeba to dźwignąć i dzisiaj chyba sobie zrobię taki dzień, żeby, no niestety, no, przez te burze wcześniej dojechać do hotelu i po prostu to wszystko posuszyć, bo no, nie idzie tak, wiecie, jechać w takich ciuchach, nie? Już mam no, taki dyskomfort, no co Wam będę opowiadał, wiecie o co chodzi. Od człowieka czuć taką stęchliznę po prostu tego wszystkiego, mega słabe. Kurtkę mam zresztą całą mokrą, o tu dopiętą. Zapomniałem jej wczoraj wyjąć z takiej reklamówki, którą mi dała tam pani, jak nas tam przyjęli w trakcie tej burzy i w ogóle wyjąłem tą kurtkę rano, cała mokra. Powiesiłem ją tu na tym, no ale to nie wyschnie, bo to jest zwinięte w rulonik. Nie, no same kurwa problemy, no. Same problemy. Walczymy dalej. Jadę, już chcę to przejechać, wjechać sobie do Warszawy, tam już ścieżkę znam, wiem jak to wygląda, gdzieś może na Pradze coś zjem i będę sobie dzisiaj na miękko jechał. Dobra, lecę. Szkoda czasu, póki nie pada, bo kto wie, co dzisiaj przyniesie dzień. Warszawa! Masakra była przed Warszawą. 4 godziny jechałem przez tą dżunglę, jak oni to mówią, czy tam Amazonie. Ponagrywałem filmiki, jak zobaczycie jak tam było, to tam można by tylko jechać z tym, do wycinania drzew jakimś sprzętem, z buldożerem. No dobra! Warszawa. Muszę coś zjeść. I rura! Taka rekomendacja w Żabusi. Można sobie zamówić makaronik. Jest to wszystko podgrzane. I jemy obiad za dychę. Także tak to wygląda. Tam jest kładka, wzdłuż której biegnie trak. No i po Amazonii zjechałem sobie coś zjeść. No nie jest to łatwy odcinek, nie będę ukrywał. Bardzo dużo krzaków. Trzeba przenosić rower w wielu miejscach. No i on po prostu jest czasochłonny, nie? I tak cały czas człowiek wyczekuje, kiedy koniec, a to się ciągnie w nieskończoność. No ale prędzej czy później się to przejedzie, więc teraz już mam nadzieję, jakiś tam dłuższy odcinek będzie bardziej łagodny. Za chwilę też przepinam mapę, bo mam ją podzieloną na pół. Więc chyba Warszawa jest na 690 km albo na 700, jakoś tak, już nie pamiętam dokładnie. 500 do końca, więc jak na razie jest ok.
zjazd. Ja pierdziel, jestem pod jakimś sklepem tutaj. Tak, wiedziałem, po prostu wiedziałem, że te krzaki przed tą Warszawą w tej lampie mnie zniszczą i cały ten dalszy etap będzie zrypany. Ale tutaj za tym komodlina i tak dalej, tragedia też po jakichś krzaczorach cały czas. Jakiś mam spadek mocy. No nic, siadłem sobie w sklepie, piwko zero i po prostu odpocznę trochę, przeczekam to. Dojadę do Płocka i dzisiaj kończę. Robię sobie regenerację, bo żeby się nie zajechać. Przekroczę 800, zostanie po 200 dziennie, żeby to skończyć do czwartku, a czas jest do soboty, więc no lajcie, o ile się tu nic nie zadzieje i jakby ze zdrowiem będzie wszystko w porządku, bo mnie już mięśnie bolą, nie wiem, czy sobie czegoś nie przeziębiłem, bo to wczoraj te ulewy, później człowiek spocony, wiatr i chyba też do jakiejś apteki muszę skoczyć, żeby się nasmarować dobrze, bo takie mam, jakbym jakiegoś zapalenia mięśnia tutaj dostał coś i tutaj gdzieś z tyłu. PESEL nie kłamie, to raz. Na dwa, no taki wysiłek też robi swoje, nie? No dobra. Odpoczywam i tak jak mówiłem, do Płocka i dzisiaj trzeba poprać też to wszystko, żeby to wyschło, jechać na suchych rzeczach, a nie tak jak menel. Dochodzę do siebie i docieram do Płocka. Tu kolejnego dnia czekać mnie będzie prawdziwa lekcja determinacji i walki z niesprzyjającą aurą. Ja skur... nie do przejechania po tych deszczach. Nich... Ja p***ole. Jest. Pomimo bardzo ciężkich warunków dojeżdżam do Chełma, by znów kolejnego dnia zmierzyć się z deszczem, wiatrem i błotem na trasie. Jadę gonią. Ale jestem padnięty. Jestem naprawdę padnięty.
Zobaczcie. Przed gniewem to się nie da jechać. To jest wszystko prowadzenie roweru. Gniew to taki moment, w którym wiesz, że poza Tczewskimi łąkami już nic nie może Cię zaskoczyć. Trasa jest dobra, morale skaczą do góry. Na horyzoncie widać już cel naszej podróży. Moi drodzy, przeżyjmy tę chwilę wspólnie razem. To jest końcowy punkt maratonu. Stąd się już tylko jedzie po medal. Koniec. Chłopaki się już przebierają. Amen. Hej, gratulacje. Cześć, gratulacje tak samo. Dzięki za to, że byliście ze mną w trakcie tego całego przejazdu. Nie chciałem tam z tamtego miejsca robić komentarza, bo się akurat spora grupka zebrała. Teraz tam każdy podchodzi, robi fotki. Podsumowanie jeszcze za chwilkę. Kilka słów takiego komentarza na temat trasy i w ogóle jak oceniam cały ten wyścig. Tymczasem delektuję się piękną chwilą. 1200 km pokonane własnymi mięśniami, determinacją. Super uczucie. Polecam każdemu. Zaczynamy przygodę. Jadę już na górę po schronisko na do Gdańska. Choćbym miał się zżygać, to dojadę.